Dzień dobry. Nas Paweł przysłał. Co? My od Pawła. Jakiego Pawła? Z Ameryki. A ja nie wiem o kogo. A właściciele tutaj teatru są gdzieś? Tak, Tak? no. A gdzie są? To Można panu się... jadzie zawołać? No jeśli pani może, to my się chcemy z nimi przywitać. Tak? No. Pan z Ameryki jedzie? Tak. Tak? Tak. A to jak z Ameryki? Samochodem? Nie no, najpierw samolotem. A samochód jak? No to ojca. Ojciec mieszka w Polsce tu, w Tarnowskich Górach, koło Katowic. A jakiego ojca? Pan? Mojego. A taty. Ja mam panią jadzie zawołać, tak? Juan, do you even know where you are? I'm in Poland. It's another day and another city. But what's the name of the city? Szklarska Poręba. I'll leave that up to you. You say it. Szklarska Poręba. Very good. Osobiście najbardziej lubię produkować takie odcinki, w których jest opowiedziana jakaś chociażby minimalna historia. I dzisiaj właśnie opowiemy historię, która łączy się z naszym filmem Polacy w USA. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to naprawdę nie wiem, na co czekacie. Jedna z osób występujących w tym filmie to Paweł. Paweł zdobył sobie waszą sympatię bardzo szybko i nie bez powodu, bo jest to przesympatyczny człowiek i bardzo łatwo go polubić. Wiele osób wypowiadało się na jego temat, jak fajnie opowiadał w tym filmie, jaki ma interesujący głos i tak dalej. I tak się składa, że w okolicach, w których w tej chwili się znajdujemy, jest rodzinny dom Pawła. Paweł nie odwiedzał tych stron od bardzo długiego czasu i dzisiaj my staniemy się tak jakby jego mostem do stron rodzinnych, do domu rodzinnego dosłownie. Odwiedzimy miasto, w którym Paweł dorastał i być może nawet teatr, który w bardzo dużym stopniu wpłynął na to, kim jest, na ukształtowanie jego osobowości. Więc myślę, że będzie to bardzo ciekawa operacja. Paweł napisał do nas dosłownie wczoraj, po tym jak zauważył na Facebooku, że jesteśmy w Jeleniej Górze. Miasto, w którym dorastał, czyli Michałowice, znajdują się dosłownie o kilka kilometrów od Jeleniej Góry i tam się w tej chwili kierujemy. Dzień dobry. My z kamerą tak od razu idziemy, to tak można? Od razu proszę mnie nie straszyć, bo ja... My tak działamy w taki sposób. O matko, z zaskoczenia. Ja jestem Dawid, dzień dobry. Elżbieta, dzień dobry. Pani jest, Elżbieta Kowal. Pawła Ciotką, tak? Pawła. No miło poznać. Dom niesamowicie wygląda. Dom jest bardzo stary, ma prawie 300 Dlatego lat. taki piękny. Zachowany w swojej świetności. 150 lat ma. Prawie 300. The house is almost 300 years 300? old. 300 lat dom? Jest Very odnawiany well co taken jakiś care czas. of. Bardzo ładnie utrzymany. Tak. 300 years old house. Wow. Jak się You think the mortgage is paid off? Imagine how he would feel. That's what I keep thinking. I'm having empathy for someone who's not even here.
To jakieś teraz historie z Pawła dzieciństwa musimy usłyszeć, co by on nie chciał nam opowiadać. No, jak siedział w krzakach i śpiewał. o druciarku. Nie, i samotny leśny kwiat. No. Taką miał piosenkę piękną swoją. A kiedy się aktorstwem zainteresował? Już chyba w Stanach, myślę. Wcześniej Bo tu w dziennikarstwo. radio, w radio pracował. A Dziennikarstwo tu bardziej. To ten teatr tu już był, jak Paweł jeszcze mieszkał w Polsce? A nie było go jeszcze? Był, tak, był już. Był No i on tam się nie tylko udzielał? nie w tej Ale jeszcze Paweł w Zgorzelcu sceny- mieszkał I w ten sceny czas. jeszcze nie było wybudowanej. Ale jeszcze Paweł nie w ten mieli. czas był w Zgorzelcu, nie? Tak, Bo Paweł ileś czasu mieszkał w Zgorzelcu po ślubie. tak. No. A tu jeszcze nie było wybudowanej sceny i domów. Oni na razie mieli taki objazdowy ten teatr. Tutaj. Jeździli ze spektaklami po Polsce bardzo dużo, a teraz już tu. No bo ja wiem, że Paweł jest aktorem, tak? Lubi występować na scenie. No, Się w lubię. Myślałem, że- też się zajmował. Myślałem, że stąd się to wszystko wzięło. Nie. On ma wrodzone chyba. Aha. Jesteście kochane dziewczyny, wspaniałe. Tak jak Paweł powiedział, jak zajedziecie do Michała, Tak jak rodzina. to was tak ugoszczą, że nie będziecie chcieli wyjść. No proszę. Dzień dobry. Nas Paweł przysłał. Co? My od Pawła. Jakiego Pawła? Z Ameryki. A ja nie wiem o kogo. A właściciele tutaj teatru są gdzieś? Tak, Tak? no. A gdzie są? To Można pani się... jadzie zawołać? No jeśli pani może, to my się chcemy z nimi przywitać. Tak? No, Pan z Ameryki jedzie? tak, Tak? tak. A to jak z Ameryki? Samochodem? Nie no, najpierw samolotem. A samochód jak? No to ojca. Ojciec mieszka w Polsce tu, w Tarnowskich Górach, koło Katowic. A jakiego ojca? Pan? Mojego. A taty. Ja mam panią Jadzie zawołać, tak? Zdarzyło się, że byliśmy tutaj w okolicy właśnie, my mieszkamy tam, gdzie on na co dzień, jesteśmy w Maryland, w Stanach Zjednoczonych. No i powiedział, jak będziecie w mojej okolicy, to odwiedźcie teatr, bo takiego drugiego teatru nie ma. Wow, no to No. miło, to słyszę. Tak powiedział. To dla Pawła, Dziękuję a druga jest dla was. Bardzo dziękujemy. Żeby pan tłumaczył, że szkoda, że Przepraszamy za nalot, bo Nie, nie ma naprawdę problemu. niespodziewanie. my żyjemy w bardzo dużym tempie, po prostu Wyobrażam strasznie dużo sobie. się dzieje. I wszystko mamy ustalone na każdą minutę, godzinę i po prostu na jakąś They improwizację. live fast-paced life here, so there's no time Nie for ma. improvisation. Everything's set every minute, an hour. Gramy Bardzo nam miło dużo. poznać. Dziękujemy Wszystkiego bardzo. dobrego, powodzenia, all the best. życzę, You good come luck. to the US, you have to let us know. Kochani, are you appreciating the beauty of the Polish mountain areas yet? Yeah, this is very mountainous. It really is. Look.
Na zakończenie tego odcinka, w nawiązaniu do naszego poprzedniego filmu, gdzie gościliśmy bardzo sympatyczną osobę o imieniu Shona. Shona jest Kanadyjką. Chcieliśmy w tej chwili odpowiedzieć na jedno z poprzednich waszych pytań, które tak się składa, dotyczy właśnie różnic między życiem w Kanadzie i USA. Czy między USA a Kanadą są jakieś widoczne różnice? Czy poziom życia, mentalność i zwyczaje ludzi są w tych krajach takie same? How much do you really know about Canada, Bonnie? Well, I know they don't have the gun issues that we have. They don't have the medical. That's a plus. They do have they have more socialized medical care. There are people that say there are bad points and good points about it, but certainly nobody in a situation like ours where they're going to go bankrupt from Being cancer sick. diagnosis. Yeah. But I think the people are probably very similar to us, maybe a little bit more willing to help their fellow citizens because that's how their country government seems to be. That's what I would assume about them. So what I've always heard is that it is a slower paced country. It's slower to make money and get to something, but it is way more stable. In basically in the same regards that you just mentioned, that there's more support from the government for the people, and it doesn't, you know, it doesn't have those big jumps and big falls, but so everybody's kind of more on the same, more average. There's less gap between super rich and very poor, but it's also going up and forward. Hello, B. In a slower pace, you know what I mean? As far as people, Which is good, I think. but as far as people, I have a feeling like, as we keep saying, people are the same everywhere. There's good people and there's bad people everywhere. Do you agree? I absolutely agree. As far as the level of living is concerned, I think Canada is similar to US, isn't it? Similar, except that who knows what, we don't know the specifics of their social programs, of like retirement, what social security is like there, that kind of thing. But as far as having a house and living in it and your daily life and grocery shopping, I feel like they are very similar. I don't think that I would feel out of place in Canada. Also, I've heard about a number of Polish people moving to Canada from US, and I have not met anyone who'd be unhappy. The thing about medical care, for instance, in Canada is we get a lot of propaganda in the US that there's lines that you have to wait in to get things taken care of. But I do know Canadian people who are my friends, and even some who immigrated there from the US, and they tell me that yes, there may be issues, but I would never trade what we have for what you have in the US. So, as far as weather goes, it's not super hot in Poland anymore. I don't have nice life. Well, you're out of luck.